Aquascaping TV, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Startujemy akwarium o kryptonimie operacyjnym Glossy 260. Tak to zgrabnie sobie nazwałem szkiełko. Powoli będzie ogólnie trzeba nazwać baniaczki, bo się pogubicie. Przypomnę, w tej chwili będzie z tym Glossy już 4 akwaria. Ok, ale zaczynamy. Przypomnę jeszcze raz tylko na wstępie wymiary tego akwarium. 120 cm długie, 40 cm szerokie i 63 cm wysokie. Tak, takie wysokie, że jest w sam raz na gupiki. Dobra, tam co będzie, to będzie, ale najpierw trzeba coś stworzyć, żeby było to coś. Jak widzicie, po raz kolejny użyję kratek trawnikowych podpatrzonych u moich skośnookich przyjaciół z Azji, ale w sumie jak dają filmy do sieci, to chyba nie będą mieli nic przeciwko, że ktoś ich pomysły sobie wykorzysta w akwarium. Plusy takiej kratki według mnie: po pierwsze, dobrze lawa trzyma się w takich kratkach, po drugie, lekko lub jak to woli dużo taka kratka może podnieść nam aranżację. Wszystko oczywiście zależy od tego, jaki będziecie mieli plan na to akwarium. Ja zawsze taki plan szkicuję najpierw na papierze, z którego to papieru przelewam wszystko do akwarium i zazwyczaj nic z tego nie wychodzi. Kratki już ładnie ustawione i nadszedł czas na bakterie do podłoża. Każdy może tak naprawdę używać czego chce. Ja w tym akwarium wypróbuję czegoś stosunkowo nowego, a mianowicie JBL ProScaper Plant Start, czyli aktywator do podłoża dla szybkiego startu i rozwoju roślin, a po naszemu po prostu właśnie bakterie do podłoża. Naprawdę wszystkich zachęcam do tego, żeby używali bakterii do podłoża, nie tylko do toni wodnej, ale też do podłoża. Jak zaaplikujemy odpowiednią dawkę tych bakterii, to po prostu, jakby to powiedzieć, szybciej to podłoże zacznie działać biologicznie i naprawdę rośliny mają o wiele łatwiejszy start już na samym początku. Stare piłkarskie przysłowie mówi, że zwycięskiego składu się nie zmienia. Ja to przysłowie przełożę też na akwarystykę. Wprawdzie nigdy nic nie wygrałem, ale nie będę przecież zmieniał tego przysłowia na zadowolonego składu się nie zmienia. A więc po raz kolejny użyję JBL ProScaper Volcano Mineral, czyli wulkaniczne podłoże do aquascapingu. Dlaczego właśnie taki podkład pod podłoże daję? Bo po prostu umie się sprawdza. Zapobiega strefom beztlenowym i tak dalej, i tak dalej. Nie będę teraz o tym długo gadał, kiedyś może nagram osobny film o tym. A więc lawę już mamy, podkład pod nasze podłoże mamy już rozsypane, teraz taki dodatek do tej lawy, czyli JBL ProScaper Volcano Powder. Ten dodatek zapewnia korzeniom naszych roślin stały dostęp do różnych minerałów przez długi czas. Teraz w skrócie powiem Wam, jak ja to robię. A więc najpierw na samą szybę lecą bakterie. Na to jest lawa wulkaniczna i na lawę wulkaniczną rozsypuję Volcano Powder. Podobnie jak z bakteriami, tak samo z Volcano Powder staram się po prostu, żeby to po całej powierzchni równomiernie było rozprowadzone. Jak już Wam wspominałem w ostatnim odcinku, Aquael w zestawach Glossy zrobił taką nowinkę.
taką obramówkę naokoło, to białe właśnie, co widzicie na dole, które fajnie kamufluje różne takie zanieczyszczenia w akwarium typu silikon i na przykład takie podsypki, jak ja tutaj teraz sypałem, ale i tak wolę właśnie te podsypki, różne takie zanieczyszczenia troszkę od ściany oddalić. Wymyśliłem sobie, że tutaj z przodu będzie akwarium, taka wysepka z piasku. W tym celu po prostu wziąłem jakiś karton, oddzieliłem tą właśnie kratkę i wsypuję teraz JBL Zanzibar Color Dark z przodu. Trochę będzie tego piasku, dlatego taka zabezpieczenie z tej tektury bardzo mi się przyda. Jeśli chodzi o podłoże, po raz kolejny użyję tego samego podłoża, które używałem już w kilku poprzednich projektach, czyli Tropica Aquarium Soil. To podłoże, które chyba wydaje mi się, że już wiem na co stać. Wydaje mi się, że wiem, jak akwarium na tym podłożu prowadzić, a zobaczymy, jak będzie tym razem. Jak widzicie, głównym elementem dekoracyjnym tego projektu będą korzonki. Korzonki, które przyjechały z Polski, korzonki, które dość, wydaje mi się, dokładnie wybierałem. Pani patrzyła się na mnie jak na jeża we Wrocławiu w sklepie i nie wiedziała właśnie, czy chcę wziąć pod pachę i uciec z tymi korzeniami, czy faktycznie aż tak przejęło mnie wybieranie tych korzeni do akwarium mojego. Przed chwilą widzieliście korzenie, które były, tak jakby powiedzieć, siekierą odrąbane. Teraz są fajnie powykańczane, poprzyklejane. Zaraz powiem, czym przyklejałem to. Proszę się nie martwić, że dodatki te na środku są trochę innego koloru. Drewno wybrałem podobnego gatunku, więc wydaje mi się, że za jakiś czas powinna się taka jednolita barwa tych korzeni zrobić. A użyłem do klejenia tych korzeni kleju Sychema Flourish Glue, który to klej jest jednosekundowy, klej również rośliny do dekoracji, klej ponoć też pod wodą. Ostatnie prace wykończeniowe. Przygotowujemy akwarium do sadzenia roślin, które to sadzenie pokażę w kolejnym odcinku. Jeszcze nic nie mówiłem na temat mojego tła. Jak to mówił klasyk, prawdziwe tło prawdziwego akwarysty musi być czarne. A dlaczego u mnie jest takie sraczkowate? Nie, to koledzy i koleżanki, to będzie czarne, tylko na razie jakoś dziwnie takie odblaski ma białe. Moja żona była zachwycona tym tłem, powiedziała, że takie jakby zostało, to by się bardzo jej podobało, ale niestety musiałem ją rozczarować i według mnie to tło powinno się za jakieś tydzień, dwa zrobić kompletnie czarne. Jak widzieliście, ostatnie sprawdzenie korzeni, czy czasem nic się nie rusza, obmieciemy tutaj piasek z korzeni, żeby dobrze było kleić do tych korzeni rośliny, ale chyba już powoli trochę za dużo o tym mówię, bo to niespodzianka i wszystko z sadzenia roślin obejrzycie w kolejnym odcinku. Dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Cześć.